Słyszycie tego psa, który szczeka? Zniecierpliwiony, oczekując na 5. rozdział mangi Dragon Ball Wrath? Tak jest, dobrze słyszeliście, nawet psy sąsiada już nie mogą wytrzymać w oczekiwaniu na Brogetto White, który jeszcze w tym rozdziale prawdopodobnie się nie pojawi ze względu na to, że rozdział 5 zatytułowany jest Asura, The God of Wrath, czyli Bóg Gniewu, Asura. Jest to... Zresztą... Przejdźmy do rozdziału, dobra? Jeśli okaże się, że dzisiejsza historia nawet nie będzie zasługiwała na miniaturkę, tak jak ostatni odcinek, w którym Gohan został totalnie zrównany z ziemią, to ja nawet nie wiem, czy jest sens mówić wam, co się działo ostatnio. Mogę wam pokazać 2 ostatnie panele. Broly powiedział, że to nie jest przecież moja transformacja, którą osiągnąłem u ojca. To jest Ozaru. Mam coś innego. A oni mówią, ta, masz. No to pokaż. No i tak to się skończyło, że to Jemen musiał wkroczyć do akcji i zaatakował Asurę Mantra Mode Full Power. Dobrze, czyli swoją pełną mocą, okej. I tutaj mamy spoiler na okładce, że Asura jednak to przeżył. Co? What? Asura został cofnięty do swojej ludzkiej formy? Pobiłeś go całkiem No to czekaj. Przecież myśmy zakończyli rozdział atakiem Jemena. A tu Asura jest już pokonany na pierwszej stronie następnego rozdziału. Pobiłeś go całkiem mocno i nawet dałeś mu z powrotem swoje ubrania. Swoją drogą, gdzie są twoje ubrania, Broly? Nie martw się, mówi Broly, puszczając Asurę z ziemi. No to ten atak Jemena w końcu wszedł, czy nie wszedł? Czy to on zaatakował Asurę? Czy to Broly zaatakował Asurę? Już czuję, że mam trochę jeszcze po wczoraj zdarte gardło. Nie wiem, kiedy to widzicie, ale ja to nagrywam 7 maja, dzień po feralnym półfinale. Mówię feralnym, bo niestety Barcelona odpadła, ale emocji było co niemiara. Było praktycznie z piekła do nieba, potem znowu do piekła. Niestety się nie udało, ale mecz był niesamowity. Jestem wdzięczny za te emocje i gratuluję kibicom Interu, bo wyobrażam sobie, jak musieliście się cieszyć, kiedy okazało się, że jednak, kurwa, że jednak. Ale mało brakło. No cóż, mało brakło. Taki jest sport. Tak czy siak, taka mała dygresja, ale chcę tylko usprawiedliwić to, że już zacząłem gadać trochę i czuję, że zaczyna się w moim gardle robić po prostu Gobi. Pustynia Gobi, także będę musiał to trochę nawilżać. Jeśli nie masz nic przeciwko, zacznę z Vegetą. Chciałbym zatrzymać najlepsze na koniec. Ostatnio narzekam, że Gohan został potraktowany brzydko, ale tutaj Broly też nie szczędzi słów na Vegetę. Chcę zacząć od Vegety, bo zostawię najlepsze na koniec. Czyli rozumiem, że Vegeta... Okej, no wszyscy wiedzą, o co chodzi, dobra. Psy szczekają dupami. O co ci chodzi, mówi Goku, wracając do bazowej formy. Whis nauczył mnie, jak kontrolować... What? Whis nauczył mnie, jak kontrolować tę bestialską część natury sajańskiej, którą oni mają, którą my mamy w sobie. To wygląda na jakieś SSJ4, ale bardziej małpie. Broly zrzuca z siebie wszystkie... Aha, dobra, to jest SSJ4. To jest SSJ4. Myślałem przez chwilę, że to futro i te małpie ręce to będzie sugestia, że to będzie nadal Ozaru, ale bardziej przypominające człowieka. A my mamy SSJ4 Broly'ego. Ale jak to się ma do tego, że on przed chwilą wyrzucił z siebie te ubrania i te wszystkie biżuterie, a teraz z powrotem ma je na sobie? Okej. Thibaut de Boom jest autorem tej mangi, zapomniałem dzisiaj o tym wspomnieć, oczywiście linki do autora znajdziecie w opisie. Nie używasz boskiej kij, jednak jesteś silniejszy od nas. Nie wiedziałem, że Saiyanie mogą osiągnąć taką transformację. Oho ho, nie czuję twojej energii, ale jeśli tak mówisz, wierzę ci. Chodź tutaj, Vegeto, książę wszystkich Saiyan, pokaż mi moc tej niebieskowłosej transformacji. Myślicie, że to koniec walki z Asurą? Gra dopiero się zaczyna. Mówi ktoś z kolczykiem na uchu, czy to jest Jemen, czy kto to jest za zamasu jakiś? Nie, to Asura mówi? Nie, ktoś tam siedzi, na skale. Nie możemy walczyć w pokoju? Mówi Broly do wstającego Asury, który jeszcze dycha. Ten Asura wypełni perfekcyjną rolę Time Breakera? To chyba jakaś postać z gry, co? Kto to ma być? O nie, to jest postać z gry, ale to jest Toła. Kto by pomyślał, że taka anomalia istnieje? Wypełnię plan mojego mistrza. Mówi Toła, której oczywiście wszyscy się spodziewali. Cieszę się, że mamy tutaj jasność w tym temacie. Ostatnio mieliśmy Gotenksa, Broly'ego, Bardoka jeszcze mieliśmy, Patata. Gohan w zasadzie też został zeszmacony, tak jak mówiłem, i pojawił się, ale szybko zniknął, bo nic nie dodał do tej historii. A teraz pokazuje się Toła, która okazuje się, że cały czas siedziała na skale i obserwowała to wszystko. A, zobaczcie!
ciało Asury zostało chyba przejęte przez Tołę, bo on ma ten X taki na swoim czole, a wydaje mi się, że to jest znak, który miał też na sobie Mira. Tak, potwierdza to Vegeta. Vegeta tutaj mówi, że jest on pod władaniem Toły, a zresztą Asura sam mówi, że będzie podążał za jej rozkazami. Asura skacze w stronę Broliego, próbuje go atakować. Vegeta nie chce na to pozwolić, no bo to on się miał bić z Brolim, ale wygląda na to, że te dodatkowe ręce, które Asura sobie wyrósł, nie są tylko na pokaz. Vegeta jest odrzucony mimo tego, że Asura nadal swoją uwagę skupia na Brolim. Nie, co tu się dzieje? W ogóle jakaś walka się zawiązuje między trójką Saiyan, Asura kontra Vegeta i Broly. Ale niech to jest dla nas zbyt potężny, myśli sobie Vegeta. Ale w tym czasie Broly zamiast myśleć, przechodzi do czynów. Gigantyczny blaster wykrzykuje Broly, przygotowując w swoich rękach atak, wystrzeliwując go w stronę Asury. Czy ten będzie w stanie odpowiedzieć tak? I to w sposób bardzo przekonywujący. Ten atak jest przez Asurę zniszczony jedną ręką, bez najmniejszego problemu. Nie macie wrażenia, że kogoś tu brakuje? Tak, i zaczyna mnie to irytować. Vegeta rozmawia z Brolim. Kakarot! Co ty do cholery jasnej wyprawiasz? Chodź nam pomóż! Zaraz wrócę, mam pomysł. Chwila. Może on poleciał po Metamoring? Jeśli mamy tutaj Tołę w tej drużynie, w tej historii, to znaczy, że może w tej historii będą... Nie, no przecież to były już w tej Metamoringi chyba w tej historii, prawda? To zdanie nie było po polsku, ale wiecie o czym mówię. W tej historii, w Dragon Ball Wrath były już wprowadzone Metamoringi, więc wydaje mi się, że on po nie właśnie poleciał. Czemu Elder Kaioshin bierze kąpiel z jakimś lwem? Przepraszam, że przeszkadzam, ale mógłbym użyć... O, cześć Bardock, dawno się nie widzieliśmy. August, mylisz się, to jest Goku, syn Bardoka. Czego potrzebujesz? Cóż, mamy pewne problemy z Asurą. Elder Kaioshin w jacuzzi z Augustem. Okej, niech będzie, że to kupuję. Okej, to jest lepsze i tak niż jakby mieli stać w miejscu, no bo nie wydaje wam się to dziwne, że zawsze jak jest problem i oni lecą na planetę Kaioshinów, to Elder Kaioshin stoi przy tym samym drzewie za każdym razem i patrzy sobie w kulę, albo śpi, albo czyta świerszczyki. Teraz to wygląda tak, jakby miał lepsze życie. Jakby robił coś innego niż stanie w miejscu. Chciałbym zmierzyć się z Asurą używając potar. Ten gość jest silniejszy niż Beerus. Będzie trudno bez kolczyków. Potary? Oczywiście, ale pod jednym warunkiem. Opowiedz mi... Sexy historię? Nie mamy na to czasu, mówi Goku! A jednak wskakuje do wody i mówi... Okej, powiem ci historię, jak zdobyłem trzygwiezdną smoczą kulę za pierwszym razem. Czy to jest historia z klasycznego Dragon Balla, jak Goku pomylił kulę? Nie pamiętam dokładnie, jak to wyglądało, bo Goku tam wtedy w tamtej historii nie było, to był Yamcha, no nie? Nie pamiętam, jak on zdobył trzygwiezdną smoczą kulę. Tak czy siak chyba wygląda na to, że nie będziemy tutaj tej historii słuchać, bo wracamy do walki, w której Asura... Nawet nie wiem, z kim walczy, bo jest to rysowane w taki sposób, że widzę tylko Asurę. Masz jednak jakąś słabość, ktoś mówi. A, to Broly, okej. Używasz tylko swoich oczu. Przyjmij to, mówi Broly, uderzając Asurę. To nie koniec! Oplata jego rękę swoim ogonem. To ciekawe, że Super Saiyanin 4 korzysta też ze swojego ogona. To nie jest aż tak popularny element choreografii, więc tutaj muszę oddać panu Tybaldowi eksplozja, że pomyślał w bardzo fajny sposób. Asurze oderwany jest kawałek barku, tak to wygląda? O, to kable są jakieś, co? On jest cyborgiem? Pyta Vegeta. Nie, nie do końca. Jest bogiem, który został zmetalizowany. A w zasadzie on sam, o ile jest takie słowo, zmetalizował swój organizm za pomocą mantry, która podwyższyła jego siłę. Ej, to jest oszustwo, prawda? Mówi Broly. A tam, nieważne. Co i tak zrobisz bez swoich rąk? Mówi Vegeta, który... To chyba Vegeta. Odciął Asurze jego ręce. Możesz być bogiem, czy tam czymkolwiek, ale my się ciebie nie boimy, mówi... Chyba też Vegeta. Kurwa, no nie wiem, skąd te dymki pochodzą. Mówisz za dużo, Saiyaninie! Atakuje teraz... Asura atakuje ich za pomocą kopnięcia, ale nie ma nóg, nie ma rąk. To byłoby dziwne, gdyby kopnął bez nóg, ale nie ma rąk. I co się dzieje? Broly przyjmuje to kopnięcie, stawia blok, jest zepchnięty do defensywy, a Asura tutaj to widać chyba łatwo teraz go poznać, bo nie ma rąk. Złamię ci czaszkę! Wykrzykuje Asura, rzucając się po raz kolejny w stronę Broly'ego i co dziwne, idzie mu teraz lepiej niż jak miał ręce, a miał 4 ręce, widzicie? Czasem lepiej mieć mniej niż mieć więcej i taka lekcja płynie z tej walki, ale nadal uważam, że za pomocą samych nóg będzie trudno pokonać Broly'ego. To nie jest Vegito czy Vegeta w SSJ3 w Daima, żeby pokonać przeciwnika za pomocą samych nóg. Mały graczu!
Mały graczu, złamie każdą kość w twoim ciele. Patrzysz teraz na prawdziwego demona, mówi Broly, który rzuca Asurą, ale on w ostatnim momencie urwał ogon Broliego. Ten drań chyba nie śmiał. Mój ogon! A niech to, nie mogę używać Super Saiyanina 4 bez mojego ogona. Odgryzł mu ogon Asura. Powiem wam, że to jest dość ciekawe. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Panu Tybaldowi udało się mnie zaskoczyć. O, Goku wraca. Teraz wracasz? Vegeta, musimy się scalić. Jesteś głupi, czy robisz to specjalnie? Odmawiam! Spodziewałam się fuzji, mówi Towa, która cały czas to wszystko obserwuje. Nie, to nie jest to. Nie, to jest Towa. Spodziewałam się fuzji, dlatego przyniosłam ten mantra reaktor. Obiekt z mocą 7 miliardów dusz ludzkich i mocą starożytnych kompanów Asury jak August, Deus, Olga i inni. Więc to ty jesteś tą, która manipulujesz Asurę. Nagle wkracza Jemen do akcji. Co masz zamiar zrobić z tym mantra reaktorem? Mówi Jemen. Zaoferuję tę moc naszemu drogiemu bogu gniewu, czyli Asurze. I sprawię, że stanie się on ostateczną bronią. Nie ma możliwości, żeby to był prawdziwy reaktor. Ten prawdziwy został zniszczony, kiedy kosmiczna stacja, gdzie Deus był, została wysadzona w powietrze. Jednak nie pamiętasz o jednej możliwości. Towa wydaje mi się, że ma tutaj jakieś asy w rękawie. Ja jestem tą osobą, która zniszczyła tę stację. Instrukcjami mojego mistrza nie było to bardzo trudne. Czyli stacja kosmiczna, gdzie została zabita córka Asury, została zniszczona przez Towę, a nie przez przegrzanie systemu. To kamień z serca, bo to przegrzanie systemu, no to było bardzo głupie. A Broly mówi, chłopaki, mam zły wajbik. Wajbik trochę cuchnie. Mamy tutaj pewien smrodek, mówi Broly. Otrzymaj wspaniałą moc, mój drogi Bogu gniewu, mówi Towa, która wygląda na to, że chyba ma zamiar odrosnąć przynajmniej ręce Asurze, który otrzymuje tę moc z tego reaktora, który swoją drogą wygląda jak przekrojona cytryna. Asura się wykrzywia, jakby właśnie jadł cytrynek. To w sumie dobrze, że Jasza jest w stanie rozłączyć fuzję. A, no tak, przecież twój kolega Vegeta Jasza jest w stanie rozłączyć fuzję. No właśnie, dziękuję, mówi Goku. Jesteście pewni, że to będzie wystarczające? Wygląda na to, że będziemy potrzebować więcej siły, mówi Broly, który też by chciał wziąć udział w fuzji. A wiecie, do czego to prowadzi? Mantra Asura. Patrzcie, został wzmocniony tą mocą wszystkich bogów, ale zwykły Vegito nie poradzi sobie, więc musimy tutaj mieć podwójną fuzję. Będziesz moją ostatnią asset to jest zaleta, ale też można to przetłumaczyć nie jako zaleta, którą się ma, tylko jako pewną rzecz, którą się ma. Pozytywną, taką jakby kapitał. I Towa zwraca się w stronę Jemena. Nie wiem, czy on tylko na nią tak spojrzał z byka, czy ona go przejęła. Trudno powiedzieć. Nie zmienia to faktu, że Goku i Vegeta scalają się w Vegito. Yosha! I tutaj mamy, proszę państwa, powrót Vegerota. Albo raczej Vegerota niebieskiego. Za dużo gadasz, ktoś tam się odzywa, wydaje mi się, że to Asura. SSJ4 Broly i Vegito Blue w jednym rozdziale. Heroesy się chowają, naprawdę. Super Dragon Ball Heroes się chowa. Vegito Blue odbija ten cios Asury, ma zamiar skontrować. Jesteś silny, doprawdy, ale mam dla ciebie kilka rzeczy. Asura łapie cios Vegito, ale ten, no trudno powiedzieć o co tu. O, no merci. Tu history? No merci, no merci. Ile razy już mi coś takiego wyskoczyło podczas czytania mangi. Zobaczcie, co to jest. Asura łapie cios Vegito, a ten nagle robi miecz z ki. Co na ten temat sądzisz? Mówi Vegito. Przebija on rękę Asury, ale wygląda na to, że ten się w ogóle tym nie przejmuje. Łapie za miecz i ciska Vegito. A ten, wyrzucony w powietrze, myśli sobie: zakończę to tu i teraz. Opanowuje swoją pozycję, przygotowuje coś w stylu Final Flasha. Podoba mi się to. To mi się akurat podobało, tylko że jest dość zabawnie narysowane, ale fikołkuje w powietrzu, rozdziawia swoje kończyny niczym Patryk Rozgwiazda i wykonuje potężnego Final Flasha. Czy to jest jedyne, co potrafisz? Najlepsze, co potrafisz? Mówi Asura, który nie jest wzruszony. Jemen jeszcze tutaj pomaga. Nie mogę kontrolować swojego ciała. Towa chce mnie zaabsorbować do tego mantra reaktora, żebym wzmocnił Asurę jeszcze bardziej. Połączcie siły, żeby go pokonać. Nie rozumiem, mówi Vegito. Czego tu nie rozumieć, no? Musicie uderzyć go mocniej. Połączcie siły z Brolim. Broly też to wszystko słyszy. Chyba Asura został wzmocniony o siłę Jemena. Mówiąc w skrócie, właśnie zaabsorbowałem energię od Jaszy i z waszego ataku przez mantra reaktor. Właśnie zużyłem większość swojej energii. Jesteśmy... Brawo, Vegito! Jesteś jednak dobrym taktykiem. Jeden pierwszy atak, nie wiadomo nawet co Asura potrafi.
większość swojej energii puszcza w tego Final Flasha. Jesteśmy zgubieni. Poza tym, kto wróci nas do swoich prawdziwych ciał? Sześcioręczny Mantra Asura. No i tutaj mamy notkę od pana Tybalda Eksplozji, że w 2015 roku, jak na początku tego roku był ten rozdział pisany, to potary jeszcze nie miały swojego limitu. I ja tu widzę... Nie, jeszcze nie jest koniec tego rozdziału, ale już końcówka. Pozwólcie mi się zabić, a pani Toła oszczędzi resztę tej planety. A co ci się wydaje, kurwa, mówi Broly. Dawaj mi jedną Czekaj, co? Dajcie mi jeden kolczyk? Zrobimy potrójną fuzję? Wykrzykuje Broly. Jestem zablokowany już jako Vegito. Nie chcę ryzykować scalania się z tobą w taki sposób, ale mam inny pomysł. Metamoringi, użyjcie metamoringów. Załóż to. To sprawi, że będziesz podążał za moimi ruchami. Zatańczymy. Ha, ha, ha. Zatańczymy. Co masz na myśli? Broly, mam nadzieję, że nie jesteś przestraszony na myśl o tym absurdalnym... Vegito jeszcze nie jest w stanie dokończyć słów, bo Asura wleci w jego stronę tańcu, prawda? Fusion ha! Broly i Vegito robią taniec fuzji. Ej, udało się! Beerus nawet czuje tę moc. Zresztą wiemy, że się udało, bo przed naszymi oczami w końcu... Jeszcze nie. Ale to jest kij tej trójki idiotów. Jest tam też dziwna energia, Lordzie Beerusie. A niech to. Whis, myślę, że muszę wrócić do treningu, mówi Beerus. Jesteśmy w pałacu Zeno. O! Co to ma być? Widzę, że zajmowałeś się moim pałacem bardzo dobrze, mój mały drogi Zeno. Ty i anioły trzymaliście mnie w zamknięciu przez ten cały czas. Myślę, że to jest moment, żeby przyznać sobie z powrotem tron, jako absolutnego boga. O! Ha, ha, ha! Mamy Brogetto! Ale to nie jest jeszcze Brogetto White. Mamy Brogetto! Jest! Nie sądziłem, że go dzisiaj zobaczymy, ale... udało się. Proszę państwa, potrójna fuzja Broly'ego, Goku i Vegety dołącza do walki. Rozdział 5 zakończony, a my zerknijmy na okładkę rozdziału 6. Jest i on! Triple Fusion Brogetto! Ale śmiesznie wygląda, trochę nie jak postać z Dragon Ballowa, nie? No i proszę państwa, dochodzimy do tego momentu, na który najbardziej czekałem, ale to nie jest jeszcze koniec. Dopiero teraz wkraczamy na najwyższą kolejkę górską, bo zaraz będziemy mieli tego Brogetto w akcji, a potem jeszcze... białego Brogetto. Co to będzie znaczyło? Skąd się ta forma weźmie? Nie wiem, być może będzie to Ultra Instinct, ale jeśli nie, to i tak chętnie to zobaczę. Tybalt Eksplozja ugotował. Co prawda Bigos był mieszany łokciem, ale ugotował. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Póki co, dzięki za oglądanie. Jeśli wam się podobało, to zostawcie lajka, zostawcie suba. I dzięki za dotrwanie do tego momentu. Przepraszam jeszcze raz za mój głos, ale no jestem, tak jak mówię, trochę zdarty. Zresztą może nie słyszycie tego aż tak bardzo, ale ja czuję, że tam jest po prostu Sahara. Jest, tak jak mówiłem, pustynia Gobi, ale nawet z pustynią Gobi nie odmówię sobie tej przyjemności, żeby przeczytać kolejny rozdział Dragon Ball Wrath. Tak czy siak, dzięki jeszcze raz. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Diana, powiem wam, że jestem delikatnie podjarany.